Dzień dobry, nazywam się Jacek Laszczkowski. Drugiego Eugeniusz. Dobra, no puszczamy. Słuchamy śpiewaka i czujemy się bardzo zrelaksowani, ciało jest rozluźnione, nie martwimy się o niego, że zaraz mu się głos urwie, że wsadzi nam koguta. Posłuchajmy kilku głosów bardzo znanych polskich polityków, gdzieś tam z tyłu gardła, za nosem. Od pierwszego poprawnie wziętego oddechu zaczyna się zdrowie i szczęście. Wyobrażam sobie, że organizm jest permanentnie niedotleniony i moim zdaniem jest to bardzo niezdrowo i powinien jak najmniej przemawiać. Pamiętacie Państwo taki program Randka w ciemno? Kobieta czy mężczyzna siedział na fotelu, a za kurtyną były 3 osoby, które mówiły, opowiadały o sobie, odpowiadały na pytania i wybierająca decydowała tylko na podstawie tembru głosu i impostacji mówiącego, decydowała o atrakcyjności lub nieatrakcyjności kandydata na randkę w ciemno. Zdarza się, że jesteśmy w teatrze, w operze, słuchamy śpiewaka i czujemy się bardzo zrelaksowani, ciało jest rozluźnione, nie martwimy się o niego, że zaraz mu się głos urwie, że wsadzi nam koguta. I w przypadku, kiedy ktoś jest bardzo spięty, śpiewa bardzo niepewną emisją, używa takiej techniki, która powoduje napięcia w jego ciele, te napięcia nam się udzielają, czujemy dyskomfort, bardzo źle nam się to ogląda i chcielibyśmy jak najszybciej uciec z tego miejsca, żeby nie przeżywać tych emocji, które ten śpiewak czy artysta sam doświadcza w danym momencie. Zdarza się bardzo często, że któryś z moich przyjaciół, śpiewaków, kolegów dzwoni do mnie tuż przed spektaklem, gdzie śpiewa gdzieś główną rolę w ważnym teatrze za granicą i prosi o konsultację, bo czuje, że jest jakiś problem i nie wie, jak sobie z nim poradzić. Słucham przez telefon, mimo że bardzo zniekształcony jest głos, ale jest takie zjawisko jak neurony lustrzane. Nie wiem, czy akurat odnosi się to konkretnie do tego przypadku, ale słyszę i czuję, czy ten dźwięk jest na oddechu, czy jest oparty, czy nie jest oparty i gdzie jest umiejscowiony jego rezonans. Niezależnie od tego, jaka jakość dociera czystego dźwięku do mnie z telefonu, to czuję i jego dźwięk, jego sposób śpiewania i umiejscowienie głosu wywołuje w moim ciele dane emocje, reakcje czysto fizjologiczne. To samo, co się dzieje w czasie śpiewu, jak odbieramy artystę śpiewającego, takie same stany wywołuje u nas mowa, mówcy. Kto do nas najczęściej przemawia? Przemawiają do nas politycy, codziennie z telewizora, dziennikarze, ale skupmy się w tym momencie na politykach. Kiedy słuchamy ich i nasze ciało jest zrelaksowane, jest dużo łatwiej dopuścić do siebie, do swojej świadomości i podświadomości treści, które dany polityk chce nam przekazać, co się wiąże bezpośrednio z sukcesem wyborczym, bo jeżeli przyjemnie nam się kogoś słucha, przyjemnie ogląda, i mamy do niego życzliwy stosunek, to być może jest większe prawdopodobieństwo, że oddamy na niego głos. Jeżeli ktoś nas irytuje, denerwuje, facet jest spięty i my jesteśmy spięci, nas boli słuchanie patrząc na kogoś w telewizorze, to na pewno na kogoś takiego nie oddamy głosu. Niezależnie jakie treści ma do przekazania, czy mówi prawdę, czy kłamie, czy jest to bliskie rzeczywistości, czy dalekie. Posłuchajmy kilku głosów bardzo znanych polskich polityków i zastanówmy się, jakie wrażenie wywołuje ich mowa na naszej fizjologii i na naszym samopoczuciu. Na przykład pani profesor Joanna Senyszyn jest bardzo spektakularnym przykładem.
kobieta, Joanna Senyszyn, założyła partię Nowa Fala. Słyszymy, że jest bardzo wysoko i jest uplasowany gdzieś tam na gardle i nosie. Teraz gdybyśmy przełożyli to na głos tenorowy czy męski, oktawę niżej, to byłby tutaj tak wysoko. Wystarczy rozluźnić krtań, rozluźnić oddech, opuścić krtań niżej, ten głos zacznie nam zupełnie inaczej brzmieć. Inaczej zaczynamy oddychać, inaczej funkcjonować, napięcia mięśniowe znikają, zaczynamy być lepiej dotlenieni i jest to dużo zdrowsze. Zapraszam panią profesor do mnie na lekcję. Kolejny przykład, prezes Jarosław Kaczyński. Posłuchajmy. Jestem głęboko przekonany. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek. Więc jak posłuchamy, gdzie ten głos siedzi I jak odczuwamy go fizjologicznie, natychmiast uruchamiają mi się takie procesy fizjologiczne w ciele, mianowicie cały odcinek ciała od szczęki do dna oddechu jest sztywny, jest nieużywany. W związku z tym organizm nasz jest niedotleniony. Jesteśmy w permanentnym napięciu i uważam, że jest to bardzo niezdrowe. Panie prezesie, zapraszam do mnie na lekcję. Kolejny przykład to premier Donald Tusk. Posłuchajmy, jak mówi. Proszę jak najszybciej dostarczyć konkrety, a ja gwarantuję, że zabierze nam to kilka godzin, żeby to przekształcić w projekt ustawy i dzisiaj dostanę to. Słuchając tego nagrania, miałem nieco spięty dół brzucha, czyli cały ten aparat mowy był w dosyć dużym napięciu. Gdyby udało się to napięcie poluzować, wówczas krtań obniża się nieznacznie, ale ma to gigantyczny wpływ na tembr głosu, na kolor, na barwę, na ciepło i również na percepcję słuchacza. Z tak impostowanego wysoko głosu nagle ten głos brzmiałby dużo atrakcyjniej, dużo piękniej, cieplej. Panie premierze, zapraszam serdecznie do mnie na lekcję. O temacie dzisiejszego odcinka opowiedziałem mojemu znajomemu panu Eugeniuszowi, który jest miłośnikiem opery. Skwitował to jednym zdaniem. kto pierwszy przyjdzie do ciebie na lekcję misji, ten wygra wybory. Zapraszam. Ludzie, którzy posługują się głosem zawodowo, czyli śpiewacy, piosenkarze, aktorzy, nauczyciele, politycy, używają tego głosu przez całe życie bardzo intensywnie. I teraz, jeżeli posługują się tym głosem niewłaściwie, czyli ten głos nie rezonuje w całym ciele, nie jest wydobywany w sposób naturalny, luźny, czemu towarzyszy głębokie, luźne oddychanie, z czym jest związane dotlenienie lub niedotlenienie organizmu, jest to bardzo niezdrowe. Reasumując, widzimy często, że politycy są nieźle przeszkoleni, jeżeli chodzi o mowę ciała, używają właściwych gestów we właściwych momentach, ale mam wrażenie, że nie zdają sobie sprawy, jak wielkie znaczenie ma impostacja, jak wielkie znaczenie ma tembr głosu i sposób używania rezonansu w mowie.